Są takie samochody, które budzą szczególne emocje. Coś pomiędzy pójściem na grzyby, a partyjką szachów. Mówiąc krótko, kupuje się je tylko z jednego powodu. Z rozsądku. I to jest właśnie takie auto. Toyota RAV4 w hybrydzie, ale trochę inna niż wszystkie dotychczasowe. GR Sport, RAV4 GR Sport to dokładnie pełna nazwa. Nie zmienia się tutaj technicznie nic. Nadal mamy hybrydę, nadal mamy plugina, oba już wyłącznie w AWDi, czyli z napędem na 4 koła, z którego Toyota jest tak dumna, o tym porozmawiamy później. Natomiast trochę zmieniło się stylistycznie, to jest po prostu, można powiedzieć, nowa wersja wyposażenia. I tak mamy na przykład czarny dach i czarne lusterka, nadwozie jest białe, może być też w innych kolorach. Te elementy, które są tutaj wokół nadkoli, są lakierowane i one są takie błyszczące. Zmieniły się tutaj w GR Sport obudowy halogenów, jak to się mówi. Inna jest tutaj ta dolna listwa, bo nie jest srebrna, tylko jest taka przyciemniana lekko. Ten grill jest podobno inny, taki bardziej trójwymiarowy efekt ma. No i pojawiły się też nowe 19-calowe felgi w GR Sporcie. I teraz nie darowałbym sobie, gdybym Wam nie przeczytał tego, co Toyota pisze o tych felgach. To jest informacji prasowej. Specjalnie dla wersji GR Sport stworzono 19-calowe felgi aluminiowe z 5 podwójnymi ramionami, które zostały zaprojektowane z myślą o większej sztywności i mniejszej masie. Pokryte czarnym, lśniącym lakierem obręcze zostały ozdobione drobnymi, jasnymi, prążkowanymi detalami wokół brzegów ramion, wykonanymi nową techniką precyzyjnego wycinania linii. I to wszystko o felgach. Toyota na nowo odkryła koło, no nie ma co się dziwić. Idąc dalej, z boku mamy taką czarną listwę, znowu czarne nadkola lakierowane i z tyłu to, co się zmieniło, to co? Nie wiem. O, jest, GR Sport się nazywa i podobno tutaj dół tego zderzaka też ma inny kolor. Natomiast jest jedna rzecz, którą faktycznie ma odróżniać tą wersję GR Sport od wszystkich pozostałych. Ma sztywniejsze sprężyny. Z przodu o 7%, z tyłu o 15%, co ma powodować, że będzie lepiej się prowadziła. W środku też mamy troszkę zmian. Wreszcie pojawiła się elektryka fotela, który również się podnosi i opuszcza. W 2023 roku Toyota zrozumiała, że sprzedając samochód za ponad 200 000 złotych, warto byłoby dołożyć mu regulację wysokości fotela pasażera. I dodatkowo jest już też elektryczny. Jeżeli chodzi o samego GR Sporta, no to mamy tutaj taką tapicerkę troszkę inną. To nazywa Toyota zamszem, natomiast moim zdaniem to nie jest zamsz, bo zamsz to chyba naturalna skóra, a to jest po prostu zwykły materiał, natomiast o tym wprost mówi, że to jest sztuczna skóra z plastikowej krowy. Natomiast jest jedna techniczna zmiana, która faktycznie ma odróżniać tego GR Sporta od pozostałych wersji Toyoty. A chodzi tutaj o zawieszenie. Zastosowano sztywniejsze sprężyny z przodu o 7%, a z tyłu o 15%, natomiast nadal mamy tam kolumnę MacPhersona, a tutaj podwójne wahacze. Niemniej ta poprawa tej sztywności tych sprężyn, jej zwiększenie powinno zaowocować tym, że samochód będzie lepiej się prowadził. No i ten sport przez to tutaj ma mieć jakiekolwiek uzasadnienie. Skoro stoimy przy bagażniku, to mamy tutaj 580 litrów. Nasza wersja to jest klasyczna hybryda. Torby z Ikei wypakujemy, żeby Wam to pokazać. Plecak 1, druga torba z Ikei, odśnieżarka, plecak i jakieś maty. O, jakie fajne nawet te maty. Dobra, tak wygląda 580 litrów w Toyocie. Nasza wersja to hybrydowa, a nie plug-in, w związku z czym tutaj pod podłogą mamy jeszcze dosyć praktyczny organizer na różne graty. Natomiast zobaczcie, jakbyśmy to wyjęli, to jeszcze ile nam tutaj się robi bagażnika. I to fajne, że akurat możemy, proszę bardzo, zjechać z tą półeczką niżej i trochę jeszcze ten bagażnik powiększyć. Niestety tutaj to nam zawsze zostaje, więc robi nam się taki schowek. Ale przez to jest tam powiedzmy te 4-5 cm jeszcze głębszy. 580 litrów, podejrzewam, że z tą przestrzenią pod spodem. Gniazdko zapalniczki jest. Jakaś tam siateczka. Tutaj głośnik JBL-a. Są uchwyty do mocowania. To, co mi się tu nie podoba i co już w tej klasie samochodu za te pieniądze powinno być standardem, no to zamiast tego plastiku tutaj
powinno być ładnie wyłożone takim materiałem. Te boczki tutaj, bo to i będzie się i rysowało i jest to po prostu mniej estetyczne. Dobra, raz i dwa. To teraz miejsce z tyłu. Pokazywaliśmy już Wam RAV4 w wersji plug-in, no ale sprawdźmy, czy w hybrydzie zwykłej jest tak samo. Standardowo najpierw sobie fotel pasażera ustawiam tak, żeby mi było tu wygodnie i zobaczymy, jak będzie z miejscem, jak usiądę za sobą. Proszę bardzo. To jest jedno z przestronniejszych aut w tym segmencie. Już mówiłem to przy okazji testu plugina, bo testowaliśmy RAV4 w pluginie. Tu jak klikniecie, to sobie możecie obejrzeć ten materiał. No więc w hybrydzie tego miejsca nadal jest dużo. Mogę tam wsunąć bez problemu pod fotel nogi. To jest raz, na kolana mam dużo miejsca. Zobaczcie, ile mam nad głową tego miejsca. Więc naprawdę pod względem przestronności nie można absolutnie niczego zarzucić temu autu. Z tyłu już się pojawiły gniazda USB-C, natomiast wyglądają tak, jakby je ktoś na AliExpress zamówił i tutaj domontował. Po prostu. Są nawiewy, natomiast nie ma trzeciej strefy klimatyzacji. Jest podłokietnik, dwa uchwyty na kubki. To, co lubię też w RAV-ce, to jest regulacja pochylenia oparcia. Dwustopniowa co prawda tylko, ale jak ktoś lubi bardziej pionowo siedzieć, to tak ustawia. Jak bardziej położyć się, to sobie to przestawia w ten sposób. Brakuje niestety przynajmniej jakiegoś rękawa na narty tutaj otwieranego, czy na przewiezienie karnisza, tudzież selera, czy pora. Natomiast szkoda, że w ogóle nie składają się te oparcia w proporcjach 40, 20, 40. To też już powinno być standardem. Tu mamy podział 60/40, więc jak będziecie chcieli przewieźć 4 osoby i do tego na przykład właśnie jakieś narty czy dłuższe przedmioty, to będzie problem. O, i wreszcie są LEDowe żarówki, a nie standardowe. Ja, i z przodu też! Ja! To teraz pokażę Wam największe tak naprawdę zmiany w GR Sporcie względem innych Toyota RAV4. To sobie odpalimy, żebyśmy nie marzli, bo jest chyba z -5, a odczuwalna -500. Start, stop. Hybrydka włączona, na postoju może stać, bo nie pracuje silnik spalinowy. Nowe multimedia, czyli te, które już znamy na przykład z Corolli Cross. Jej test możecie sobie obejrzeć tutaj. I z nowszych Lexusów, czyli na przykład z RX-a, NX-a. ES już dostał te nowe multimedia. Tu tylko jest mniejszy ekran, bo on ma 10,5 cala wspomniane. Natomiast wreszcie ta grafika jest ładniejsza niż w tych poprzednich systemach Toyoty. Na kolana nie powala, ale przynajmniej wszystko jest bardzo, naprawdę bardzo intuicyjne, ładnie opisane, proste, czytelne. Wszystko można sobie tutaj znaleźć w bardzo prosty sposób. Zniknęły klasyczne fizyczne przyciski, jakie były w poprzednich Toyotach. Na razie te multimedia będą dostępne wyłącznie z tą wersją GR Sport, ale sukcesywnie już w najbliższych tygodniach czy tam miesiącach uzupełniać też będą inne wersje. Drugie nowum to zegary, które wreszcie są cyfrowe. 12,3 cala, bardzo fajnie konfigurowalne. Również czytelne, również proste, natomiast fajne jest to, że można sobie, zobaczcie, tak, wchodzimy w tę część i sobie ustawiamy to, co chcemy. No i prawą stronę też można sobie jeszcze dowolnie skonfigurować i zobaczcie, na przykład tu mogę sobie tym klawiszem zmieniać, tak wyświetla, a teraz sobie przechodzimy na ten prawy wyświetlacz. Teraz mamy kompas, może wyświetlać nam stację radiową albo informację o jeździe, ile przejechaliśmy, jaka była średnia prędkość. Więc bardzo fajnie jest to konfigurowalne. Mało tego, jak sobie zmienimy tryb jazdy, to zegary też nam się zmieniają. Teraz mamy tryb sportowy na przykład. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo fajnie. Tak, tutaj nic się nie zmieniło, żadnego faceliftingu nie było. Wygląda to dosyć prosto na tle innych samochodów, ale nie można temu odmówić przede wszystkim praktyczności. Ja nawet jak założę rękawice, to jestem w stanie tak sterować klimatyzacją, a te rękawice są prawie jak rękawice spawalnicze. Mogę sobie przyciskiem włączyć ogrzewanie szyby przedniej, tylnej, fast, eco. Po prostu jest to praktyczne rozwiązanie. Tu mamy ogrzewanie siedzeń takim przyciskiem typowym dla Toyoty i to z 1985 roku. Można, co ciekawe, całkowicie dezaktywować kontrolę trakcji. Mamy też przycisk Trail, on służy do tego, że cały czas ten silnik elektryczny z tyłu pracuje, to po pierwsze. Po drugie,
Uruchamia nam się też tam blokada mechanizmu różnicowego, elektroniczna, w związku z czym jak na jedno koło na przykład przestaje mieć styczność z nawierzchnią albo w ogóle nie ma przyczepności, no to automatycznie jest blokowane i cała moc i moment obrotowy idą na drugie koło. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, która jest nowum, mianowicie jak wrzucicie to mamy nowy system kamer. One mają lepszą jakość i mamy też kamerę 3D i ta kamera 3D jest o tyle fajna, że zaraz zobaczycie, pojedziemy troszkę do przodu. O, i teraz będziemy sobie jechali do tyłu. I zobaczcie, wyświetla też podłoże, tak naprawdę to, co jest pod samochodem, bo sobie zapamiętała, jak to wygląda z przodu, z tyłu, na podstawie tych przednich i tylnych kamer i wyświetla, jak wygląda podłoże. No, więc to jest kolejna taka nowinka techniczna. Natomiast jeżeli chodzi o resztę wnętrza, no to jest tutaj prosto i klasycznie, mało w tym finezji, mało wyrafinowania. Na szczęście materiały są bardzo przyjemne. To jest prawdziwy szef, a nie plastikowy, co niestety w niektórych Toyotach nadal się zdarza. Taki twardszy plastik pojawia się gdzieś tam niżej, ale jest dobrej jakości, ma przyjemną, fajną fakturę. To jest lekko podgumowane i to jest akurat fajne, bo tutaj nic się nie będzie przemieszczało. To jeszcze zajrzyjmy pod machę. Tradycyjnie dla Toyoty na patyku, bo przecież trzeba oszczędzać masę. Swoją drogą rzeczywiście jak na hybrydę to waży niewiele, jak na dużego SUV-a, bo ma 4,6 metra długości, ale waży tylko 1650 kg. To całkiem niewiele. No więc mamy tutaj w podstawie 2,5-litrowego, 4-cylindrowego, wolnosącego benzyniaka, który ma 178 koni. Tutaj jest silnik elektryczny o mocy 120 koni i tam 202 Nm ma. Z tyłu jest ten silnik, o którym wspominałem, który ma 54 konie mechaniczne. Łącznie moc systemowa to 222 konie mechanicznych i podobno przyspieszenie do setki gwarantują te konie w około 8,1 sekundy, więc całkiem sprawnie. Natomiast tak sobie myślę, że mamy tu na tyle dobre warunki, że mogę spróbować jedną rzecz zrobić. Ciekaw jestem, czy ten napęd AWD-i, który tam polega na tym, że jest tylko silnik elektryczny o tej skromnej mocy 54 koni mechanicznych, w ogóle jest choćby na tyle delikatnie sprawny, że będę w stanie tutaj wjechać lekkim bączkiem. Na drogach w Szwecji musimy korzystać ze specjalnej nawigacji. To nie jest ani mapa Apple'a, ani Google Maps, tylko tutaj dedykowana dla tych regionów, ponieważ ona uwzględnia nawet drogi, które Szwedzi robią zimą przez jeziora. Autentycznie. Zjeżdża się na jezioro, jest odśnieżony pas ruchu, macie znak, że możecie jechać tylko 30 na godzinę, odstęp 50 metrów między samochodami i to tutaj w tym regionie jesteśmy przy Lulei, ułatwia im poruszanie się na przykład po wyspach. Tutaj jest usiany ten obszar takimi mniejszymi wysepkami. Jak lód jest przez 4 co najmniej miesiące w roku, czasami 5, a nawet do 6 miesięcy, no to oni się przeprawiają zamiast szukać objazdów, jeździć mostami, tylko cyk na przełaj i do tego służą im takie systemy nawigacyjne. Natomiast same multimedia tutaj mają, wyobraźcie sobie, asystenta głosowego. W Toyocie jest już też asystent głosowy. I podobno rozpoznaje naturalną mowę. Podobno też rozpoznaje to, czy mówi do niego pasażer, czy mówi do niego kierowca. Hej Toyota. Co chcesz zrobić? Strasznie dzisiaj. Możemy coś z tym zrobić? Nie można przetworzyć komunikatu. No to czyli za przeproszeniem nie rozpoznaje naturalnej mowy. Hej Toyota. Zamknij szyby. Przepraszamy, ta funkcja nie jest dostępna. Hej Toyota. Włącz ogrzewanie fotela pasażera. Przepraszamy, ta funkcja nie jest dostępna. No nie jest, kurna, bo to nie jest przycisk taki sensoryczny, tylko to jest normalnie przycisk z 75 roku. No to jak miałaby to włączyć? No nie wysiądzie ze schowka i nie włączy, ani nie wyłączy. No dobrze, mamy tutaj ograniczenie do 70 i proszę, możemy sobie jechać 70 po takiej pięknej, zaśnieżonej całkowicie drodze. Oprócz tego, że mamy zimówki, to jeszcze mamy delikatnie kolcowane. To są takie niewielkie kolce, umożliwiające jazdę również po asfalcie, bo jak to stopnieje, no to na normalnych kolcach niszczyłaby się opona i asfalt. Natomiast tutaj też na północy Szwecji korzysta się z tych opon uniwersalnie, czyli się jeździ i po asfalcie, i po takich skutych lodem. No i zobaczcie, jak się ładnie prowadzi. Widzicie?
Bardzo ładnie. Teraz już lekko zadziałał nam system kontroli trakcji, czuliśmy. Natomiast to tylko pokazuje, zobaczcie, jak jest stabilny samochód, nie? W takich warunkach. Naprawdę jedziemy 60-70 i takie bujnięcie normalnie autem, które miałoby zwykłe opony i nie miałoby przede wszystkim AWD-i tego bardzo sprawnego, no to groziłoby tym, żebyśmy wywinęli tutaj ładnego Altonena. I tam gdzieś wylądowali, albo tam. No dobrze, to co nas interesuje, to jak ona będzie sobie tutaj radziła ze spalaniem. No bo jak kupujecie hybrydę, to zależy Wam przede wszystkim na tym, żeby to spalanie było jak najniższe. Tutaj mogę się podzielić z Wami trochę prywatnymi doświadczeniami, gdyż żona moja Zofia jeździła takim samochodem przez 2 lata, prywatnie. I jeździła przede wszystkim na bardzo krótkich dystansach. 2 km do szkoły, wyłączyć silnik, zaprowadzić dzieciaki, potem kilometr do sklepu, znowu wyłączyć silnik, potem na pocztę, znowu wyłączyć silnik. Więc na tych krótkich dystansach zwykły samochód benzynowy czy diesla nawet nie zdążyłby się dobrze rozgrzać i to spalanie wynosiłoby naście litrów. Natomiast doświadczenia z RAV4 hybrydową są takie, że po Grodzisku, jak stara nią zasuwała, to średnia z pół roku to była 6,8 litra. Zimą powiedzmy wzrastała do 7,2, 7,3 litra. I to z takich dłuższych dystansów, nie mówię o jednorazowej jeździe, po prostu komputer pokładowy po kilku miesiącach nieresetowany pokazywał takie wartości. Więc uważam, że świetne jak na samochód, który jest dużym SUV-em segmentu D, który ma 222 konie mechaniczne i który dosyć szybko się rozpędza do setki, bo robi to w 8 sekund. Wada, oczywiście to spalanie rośnie, jak jedziecie autostradą, tudzież drogą ekspresową 120-140, no to już są wartości w okolicach 8 litrów. Wadą też Rawki, i to trzeba głośno i otwarcie powiedzieć, z naciskiem na słowo głośno, to to, że jest w niej głośno. Ponieważ jazda z prędkością 120 km na godzinę to jest głośno, a 140 w niej to już jest hałas. Po prostu, a już powyżej tych prędkości, gdzieś tam 160, 170, no to jak się zapuścicie na niemiecką autostradę, to jest po prostu cholernie głośno. O, ciekawe jak w tych warunkach będzie przyspieszała, nie? Zmierzymy to sobie do 100 na godzinę. Przy pomocy naszego doskonałego i precyzyjnego urządzenia pomiarowego, nazywanego stoperem. Wchodzimy w tryb sport. Start. Tak, to jest ten hałas. I stop. Zobaczcie. 9,4 na takim śniegu. Na takim lodzie. Raptem 1,3 gorzej niż podają dane fabryczne. Ja wiem, że to nie jest precyzyjne, powinniśmy tu mieć GPS-a i w ogóle, ale nie zabraliśmy ze sobą tego tym razem. Natomiast to też tylko pokazuje i skuteczność tego napędu na 4 koła AWD-i w takich warunkach, no i jednocześnie tych delikatnie kolcowanych opon, bo one bez dwóch zdań też tutaj pomagają, a na pewno nie utrudniają. Dobra, to mieliśmy wykasować to zużycie paliwa, czyli tu samochód i wyczyść dane i sobie pojechać tak spokojniej, bo przecież... I teraz tak, jeden powie, że to strasznie hałasuje. No bo hałasuje, no nie ma co mówić, to jest... nie ma co się oszukiwać, to jest skrzynia bezstopniowa. Jak mamy skrzynię bezstopniową, no to wiadomo, że on się wkręca, ten silnik, na wysokie obroty. No jak się wkręca na te wysokie obroty, no to hałasuje, no siłą rzeczy. No. Natomiast po pierwsze idzie się do tego przyzwyczaić, a po drugie nie jest to już też taki hałas, jak był w tych pierwszych hybrydowych Toyotach, że rzeczywiście krwawiły Wam uszy. Natomiast jeszcze wracając do tych wyższych prędkości i hałasu w tym samochodzie, jego nie powoduje silnik i wycie skrzyni biegów. Niestety ta tona 650 kg, czyli niewiele jak na takie auto, nie bierze się z niczego. Najzwyczajniej w świecie zaoszczędzono na materiałach wygłuszeniowych. I są już firmy, które oferują wygłuszenie Toyoty RAV4. Dodatkowo tam kosztuje to 4 czy 5 tysięcy złotych. Wygłusza się nadkola, wygłusza się drzwi, po to, żeby te hałasy z zewnątrz przy wyższych prędkościach były mniej dokuczliwe. Więc jeżeli godzicie się na to, że ktoś w nowym aucie będzie Wam rozbierał tapicerkę, boczki i całą resztę, no to można to sobie zrobić. A jeżeli Wam po prostu hałas nie przeszkadza,
bo jesteście głusi, to sobie tak jeździcie. W normalnych warunkach do tych prędkości właśnie o wspomnianych 110-120 km na godzinę jest po prostu normalnie i nie zwrócicie nawet na to uwagi. Wyobraźcie sobie, że Toyota twierdzi, że ten napęd AWD-i jest w stanie pracować w zakresie 100% mocy i momentu na przodzie, 0 z tyłu, albo 80% na tyle i 20% z przodu, co oznaczałoby, że samochód jest nadsterowny, bo skoro tam ma więcej mocy i momentu, no to możecie nim popitalać bokami. Ale to nie do końca tak jest, ponieważ centralka sterująca AMI steruje przepustnicą w silniku, a skoro steruje przepustnicą w silniku, to oznacza, że tam maksymalnie macie te 54 konie mechaniczne, ale z przodu przepustnica obcina moc na silniku spalinowym, tudzież też obcina moc generalnie na silniku elektrycznym z przodu, po to, żeby rzeczywiście tu było tylko 20% całej tej mocy, a 80% z tyłu. Ale to ni mniej, ni więcej oznacza tylko, że będziecie mieli, nie wiem, tam 15 koni, a tam 54, czy jakoś tak. No więc nie poszalejecie. Natomiast na kole pojedynczym z tyłu ta siła napędowa może wynosić aż 1300 Nm i to już jest rzeczywiście wartość, która robi wrażenie. Robi wrażenie! Niemniej, jak ją sobie lekko bujniecie i dodacie gazu, to będzie od Was wymagała zakładania kontr. Ale to tylko na śliskim. Na suchym tak nie zrobicie. I rzeczywiście wtedy czujecie, jak ten tyłeczek tam delikatnie sobie tańcuje na prawo i na lewo. I to jest bardzo przyjemne uczucie. Cały czas możecie ją wyprowadzić gazem z tego delikatnego uślizgu. W takich warunkach trudno ocenić tę zmianę, która jest w zawieszeniu, czyli sztywniejsze sprężyny o 7% z tyłu, 7% z przodu, 15% z tyłu. Niemniej jadąc tutaj po tym chropowatym lodzie, wjeżdżając na takie łączenia, tudzież w jakieś dziury, czuję rzeczywiście, jakby to zawieszenie było delikatnie sztywniejsze, a do tego jakby układ kierowniczy pracował z trochę większym oporem, chociaż akurat jeżeli o to chodzi, no to Toyota się nie chwali, że tutaj coś zmieniała. Zobaczcie, to jest to, o czym mówiłem, czyli wjeżdżamy na drogę, która jest zrobiona na lodzie i od razu sobie zobaczmy. Zobaczcie, jak ją bujniecie, to normalnie trzeba zakładać w niej kontry. I ja pierdzielę, patrzcie. Drift. Ja pierdzielę. Drift hybrydową Toyotą. Z maleńkim 54-konnym silnikiem z tyłu. Wow! Jak pięknie odśnieżona autostrada, to jest to, o czym mówiłem. Czyli Norwedzy robią sobie drogi normalnie, po środku niczego, przez środek jeziora. Przed chwilą przejechaliśmy. Szwedzi, przepraszam. Bardzo ładnie odśnieżona, szeroka autostrada, na której można chwilkę poszaleć sobie, zabawić się. Tak się żyje w Szwecji, moi drodzy. Droga przez środek jeziora. Czyli można skonstruować taki napęd, który będzie sprawny w takich warunkach. Widzieliście, ona naprawdę bardzo fajnie się odpychała. Nie wiem, jak to jest zrobione, że tam są tylko 54 konie mechaniczne, że Toyota twierdzi, że tam 1300 Nm na koło. Nie wiem, nie znam się na tym. To są rzeczy techniczne. Pewnie Marcin Dziełak by lepiej Wam to wytłumaczył, albo wcale nie, bo by nic sam może tego nie rozumie. Natomiast naprawdę to działa w takich warunkach. Jeżdżąc tutaj po tej drodze, po tych oblodzonych nawierzchniach, po prostu czuję, jak ten napęd zajebiście gra. No po prostu gra. Oczywiście to nie jest, kurde, Quattro w Audi albo X-Drive BMW, bo to nie o to chodzi. Tutaj trzeba bardziej masą pracować, a nie tylko samym napędem i pedałem gazu. Ale efekty przynosi? Przynosi, sami widzieliście. To teraz jeszcze pojedziemy 120, bo wjeżdżamy na odśnieżoną drogę. Troszkę będzie to nie do końca obiektywne z tym hałasem z prostego względu. Mamy te kolce na oponach i one jeszcze dodatkowy hałas powodują, ale zobaczcie. To jest 120 na godzinę. I słyszę szum już na przykład powietrza opływającego nadwozie. Nie jest on oczywiście jakiś dramatyczny, umówmy się, możecie tak przejechać 1000 km i nie jest to samochód rajdowy czy wyczynowy, w którym będą Was uszy bolały. No moja Supra jest znacznie głośniejsza przy takiej prędkości. Niemniej przydałoby się naprawdę ciut lepsze to wygłuszenie tutaj tego wnętrza i wtedy ten samochód byłby naprawdę bliski
ideałowi. Powiedziałem na początku, że to auto kupuje się z rozsądku i dokładnie tak jest. Jeżeli chcecie mieć solidne narzędzie do wożenia rodziny, do pracy, do jeżdżenia na wycieczki, no to trudno oczekiwać czegoś więcej. Nie ma tutaj emocji, chyba że pojeździcie po Szwecji, po zamarzniętym jeziorze, to wtedy naprawdę nawet w hybrydzie można się nieźle ubawić. Natomiast samo auto nie budzi jakichś emocji, natomiast jest porządnie zrobione, jest bardzo ekonomiczne w takim codziennym użytkowaniu, szczególnie jeżeli większość czasu jeździcie po mieście i mówię to z własnych doświadczeń. Jest bardzo przestronne i jeżeli chodzi o bagażnik i przestronność na tylnej kanapie. Nie zamawiajcie szklanego dachu, broń Boże, jeżeli jesteście wysocy, bo ja tutaj mam sporo miejsca nad głową, ale na przykład w mojej Rawce jest tutaj szklany dach i już trzeba jeździć z lekko przykurczoną głową, bo bardzo ten szklany dach obniża sufit, szczególnie ten próg tutaj, który jest po prostu niewygodny i wali Was w łeb. A czym jest Toyota RAV4 GR Sport? To po prostu kolejna wariacja RAV4. Dostajecie sztywniejsze zawieszenie, którego większość z Was i tak nie poczuje, tych 7% i 15% sztywniejszych sprężyn z tyłu. Dostajecie trochę więcej maczków stylistycznych w kierunku może sportowym. No zajebiste felgi. Te felgi to jest game changer w tym samochodzie. No ale macie też nowe multimedia, zegary cyfrowe, bardzo czytelne i naprawdę z możliwością wielu konfiguracji. Macie też kamery 360 stopni, asystenta Hey Toyota, który nie działa, fotele trochę inne, znaczek GR i to wszystko. Po prostu GR Sport to Toyota RAV4, nic innego. Głos rozsądku.